Cześć, a my dzisiaj jesteśmy na takiej budowie. To jest staw, który powstał około 7-6 lat temu i w tej chwili musi być przebudowywany. To nie jest nasz staw, chociaż jest w podobnej technice jak nasza. I tutaj chcemy pokazać takie bardzo ważną rzecz przy budowie, ale zaczniemy od rzeczy. Jest ze mną Marcin Gąsiorowski. I zaczniemy sobie mówić od tego, że problemem, z jakim się zwrócił klient, było to, że nie rosną mu rośliny. Po badaniu wody, że woda nie zawiera w ogóle praktycznie związków azotu. Żeby rośliny mogły się rozwijać, żeby funkcjonowały jako element systemu oczyszczania wody, muszą dostać odpowiednią ilość pokarmu. Dokładnie, bo my sami wiecie o tym, że my po prostu tą wodę odżyźniamy, staramy się, żeby to były biotopy oligotroficzne, ale te rośliny, które są, muszą z czegoś żyć i muszą dostawać właśnie pokarm w postaci azotu, po to, żeby wiązać te resztki fosforu, która jest w wodzie. Tak, to brzmi trochę paradoksalnie, ale z jednej strony my odżyźniamy, z drugiej strony użyźniamy, tylko my odżyźniamy fosforany, użyźniamy azotany i węgiel. I o ten delikatny balans właśnie chodzi, żeby to wypośrodkować. Co trzeba robić, żeby taki balans uzyskać? Musimy stosować nawozy do stawów kąpielowych specjalne, które zawierają mikroelementy typu żelazo, bor, te wszystkie, które są potrzebne roślinom. I oczywiście nie zawierać fosforu, zawierać azot. Poza tym my możemy poprzez odpowiednie dodatki do złóż kompensować to, co nastąpi. Tak, dobrze, dlatego też, to widzicie, to jest interdyscyplinarna sprawa związana z budową stawów kąpielowych, bo my przez to, że zakładamy oligotrofię, jesteśmy w stanie tak komponować mieszanki złóż, żeby właśnie kompensować te braki. Dlatego mamy kaksit, który jest mieszaniną różnych skał i on ma taką funkcję samonawożenia, można powiedzieć, tak? Tak, działa jak magnes, wyciąga pewne elementy i akumuluje w strefie korzeniowej, gdzie rośliny mają do nich dostęp. Dokładnie, w jakimś dłuższym okresie czasu, tak? Wiadomo, że azot jest takim biogenem, takim pierwiastkiem, który migruje sobie swobodnie na zasadzie woda, powietrze, i ciężko jest go jak gdyby w wodzie przenawozić. Ostatnio mieliśmy przypadek, że klient sypał, nie wiem, 20 czy 30 kg tego azotu i po prostu w ciągu tygodnia lilie zajęły cały staw. Tak. Ja już widziałem niezapominajki do kolan, także tutaj po prostu to tak to wygląda. Dobra, to jest jedna sprawa. I druga sprawa związana z konstrukcją właśnie samego stawu. Zobaczcie, to jest bardzo nowoczesny ogród, bardzo nowoczesny staw, taki pól. I ja postaram się wrzucić zdjęcia takie, które pokazują stan roślin w tym stawie, jakie dostaliśmy od inwestora, ale między innymi przez ukształtowanie złe tutaj niecki tej skarpy, postaram się pokazać ten profil. Zobaczcie, jakie to jest strome. Widzicie? I tutaj cały ten żwir zjeżdżał w dół. Rośliny się nie utrzymywały. W związku z tym też miały bardzo pod górkę. Także tą skarpę należy przeprofilować. I my tutaj żeśmy zaproponowali tak na szybko. Zobaczcie, ponieważ ta skarpa była taka bardzo ostra tutaj aż do tego poziomu, no po prostu zaproponowaliśmy zrobienie takiego muru oporowego, który wyłagodził w tym momencie jak gdyby te stanowiska dla roślin. Troszkę miało być inaczej, bo miały być to takie balkony raczej, ale jest jak jest, też będzie działało. Tu chodzi o estetykę, jakieś takie bardziej technicznie jest ok. Chodzi o po prostu estetykę, o takie bardziej naturalistyczne, ale to może ten mur, ale generalnie on też spełni swoje zadanie. Tutaj teraz też wprowadzimy wymuszony obieg wody w tą strefę, bo zobaczcie, tam mamy tylko wyjście wody po filtracji, a więc tutaj też postaramy się włożyć po prostu dren czy dyszę napływową, która wymusi obieg przez to
przez tą strefę, żeby te rośliny również i to złoże nam tutaj pracowało. Dobra, my działamy w takim razie. Pamiętajcie, że taka budowa stawu kąpielowego, wiele dziedzin, trzeba różne rzeczy kontrolować, bo jeżeli nie, po prostu to taki staw po pewnym czasie przestaje działać. Dzięki bardzo.